Ten sezon był bardzo długi i intensywny. Moim głównym celem były starty w Pucharze Świata oraz Mistrzostwa Świata. Bardzo się cieszę, że wygrałem tytuł wicemistrza świata oraz zdobyłem pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na koniec sezonu zostawiłem sobie właśnie zawody Transmadera. To miało być takie fajne zakończenie całego roku ścigania się i taka wisienka na torcie w moim kalendarzu. Zawody Transmadera to 6 dni ścigania się wokół wyspy Madera. Na koniec, w ostatnim dniu przepłynęliśmy do kolejnej wyspy Portosano. Tak naprawdę wszystkie trasy jedziemy on-site, bez znajomości, co jakby jest takim kluczowym elementem w tych zawodach i to sprawia, że te zawody są czymś wyjątkowym i unikalnym, no tak naprawdę na skalę światową. O wyścigu Transmadera myślałem od dłuższego czasu, ale zawsze kolidowało to z moimi startami Pucharu Świata. Dopiero w tym roku termin zawodów był po moim sezonie, więc w zasadzie uznałem, że to jest idealny czas i rok, żeby zrealizować swoje plany. Czułem się dobrze przygotowany, bo po całym sezonie startów w Pucharze Świata wiedziałem, że forma jest wysoka i że będę mógł pojechać tam z myślą o naprawdę dobrym ściganiu i też miałem taką chęć walki o pierwsze miejsce. Well, happy to have you man here. Welcome to Transmadera and see you in a bit. W pierwszym dniu przed samym startem czułem się dość zestresowany. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po trasie i na pewno takie nerwy i stres przedstartowy towarzyszyły mi przez cały dzień. Right there. Inside, thank you. Mega przyczepnie, może trochę nie byłem przygotowany aż na tak przyczepne podłoże, ale fajnie. Mam nadzieję, że się trochę rozkręcę jeszcze i będę mógł jechać ciut szybciej, bo ten pierwszy był taki, można powiedzieć, rozgrzewkowy chyba. Oh, thank you. Pogoda była bardzo w kratkę, padał deszcz naprzemiennie ze słońcem, więc nie wiedziałem, czego się spodziewać tak naprawdę po odcinkach, które jechaliśmy na ślepo, bez znajomości. Ale wszystko się udało, zrobiłem pierwszy czas w tym dniu i to dało mi taki wewnętrzny spokój na kolejne dni ścigania. Drugi dzień zawodów był zdecydowanie jednym z najcięższych dni. Zmęczenie z dnia poprzedniego i do tego jeszcze słabe warunki, to znaczy taki ciągły deszcz naprawdę utrudniały te zawody. Czułem się bardzo zmęczony i taki przybity tą pogodą.
Bardzo dużo też było wyprzedzania wolniejszych zawodników na trasie, gdzie no, trzeba było uważać na siebie i właśnie też innych. I to było chyba takie jednym z najcięższych etapów i najcięższym elementem ścigania. Ale też bardzo mnie zaskoczyła pogoda w późniejszym jakby etapie dnia, to znaczy przejechaliśmy na niższy poziom wyspy, w niższe partie gór i okazało się, że trasy są zupełnie suche, więc taki przeskok pogody z totalnie deszczowej na kompletnie suche trasy był czymś, czego się w ogóle nie spodziewałem i co mnie bardzo zaskoczyło tego dnia. Sześć dni ścigania się na Maderze na pewno nie jest łatwym zadaniem i jest to bardzo duże obciążenie dla organizmu. Dodatkowo spanie w namiocie i zmiana pól kempingowych codziennie nie ułatwiały zadania typu regeneracja. Dlatego każdy dzień był naprawdę dużym wyzwaniem, żeby być skupionym na każdym odcinku i dawać z siebie 100%. Yo! Kurde, całkiem spoko poszło chyba. Jak mnie wyprzedził Jimmy, local rider, to naprawdę będę zdziwiony. Aczkolwiek jazda w ciemno jest zawsze trochę wolniejsza niż po treningach, jakie mamy. Także tutaj jazda na Maderze troszkę inna, ale dalej fajnie. No przede wszystkim dzisiaj już jest sucho, rower zakurzony, to się liczy. Więc jeszcze 2 odcinki przed nami. Dawaj, Sławek! Dlatego cieszę się, że w każdym dniu jechałem równo i na tyle szybko, że udało mi się wygrać prawie każdy dzień. Na zawody przyjechałem z bardzo dobrze przygotowanym rowerem i tak naprawdę to pozwoliło mi ścigać się 6 dni bez większego zaangażowania w serwis roweru. Co prawda na jednym odcinku przebiłem oponę i to był taki element, który musiałem naprawić, ale poza tym bardzo się cieszę, że wszystko przeszło na tyle gładko, że ja mogłem się właśnie skupić tylko na ściganiu i odpoczynku. Bardzo fajnym aspektem też Transmadery jest poznawanie innych ludzi i innych zawodników. Po raz pierwszy miałem okazję jeździć i poznać na przykład Nikowinka albo zawodników, z którymi tak naprawdę nigdy nie miałem okazji zamienić słowa, a gdzieś tam nasze drogi się przeplatają. I taka też luźna atmosfera oraz dużo czasu spędzonych razem pozwalało na jakby nawiązać nowe kontakty i jeździć w takiej atmosferze bardziej koleżeńskiej. Oh my God, Slav! Oh my God, Slav, that was gnarly! That was completely blind! Nie zapominając o ściganiu się, ale też taka właśnie luźna atmosfera była czymś takim fajnym w całym aspekcie zawodów. No i mamy to. Jest już ostatni odcinek. Meta przekroczona. Mega się cieszę z całego wyścigu. Jeszcze tylko zostaje sprawdzić
wyniki, ale jest fajnie, cieszę się. Mamy to. Takie zawody pokazują tak naprawdę, jak wiele może znieść ludzki organizm i jak wiele dni pod rząd jestem w stanie się ścigać na bardzo wysokim poziomie. Na pewno jest to coś, co mi się bardzo podoba i na pewno wezmę udział jeszcze w kolejnych takich zawodach typu 6 dni ścigania się pod rząd. Może niekoniecznie w Transmaderze, ale jest na tyle jeszcze dużo wyścigów, które chciałbym tego typu zaliczyć, że na pewno znajdzie się jeszcze taki w moim kalendarzu.